To prawda, gdyby nie było Pasłęki, gdybym się nie zakochał w niej od pierwszego wejrzenia, to nie byłoby mnie tutaj, czyli nie byłoby Pasari, tak mi się wydaje. Byłem inicjatorem tego powstania tego stowarzyszenia. No i nie byłoby firmy Salmo, to na 100%. There's a fight to be won for the love you find at home. Work to be done before you rest your weary bones. I'm finding peace don't come to everyone I know. So I will love in this life till I finally have to go. Said I will love in this life till I finally have to go. Well, I know I have lived just a wrinkle of my life, and I hear so many times it'll be over if I blink twice. So please forgive if I don't walk off that plank stuck in your eye. I've got my life to love, and I'm here to take what's mine. I've got my life to love. W 1981 roku i powiedziałem, ja tu muszę zostać. Zakochałem się i koniec. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun? Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. I ain't scared, no, not afraid of the world in front of me. I found my way A without you. jaka cecha Piotra spowodowała, że zostaliście przyjaciółmi? No chyba wiele jest tych cech, ale tak jakbym chyba powiedział, to że on tak bardzo potrafi słuchać i chce słuchać. Czyli ja bym powiedział, że to jest taka bardzo daleko posunięta empatia. Super poczucie humoru, inteligencja. Po prostu naprawdę przebywanie w jego towarzystwie to jest dla mnie duża przyjemność, pod każdym względem. No i jak, biorą? Panie, kiedyś to były ryby. I'll take my breaks with my sins. Do as I do, please, with my friends till the end. There lies my loyalty with my friends. A firma Salmo, no to każdy wędkarz, każdy spinningista wie, czym ta firma jest. To było wymyślenie wielu przynęt, które stały się tak naprawdę modelami przynęt w swoich kategoriach. To one są kopiowane przez bardzo wiele firm i na tej bazie powstał duży przemysł wędkarski. Tak, to Piotrek to wymyślił. I give my final breath. Said I will fight in the light till I give my final breath. Oh, I will fight in the light till I give my final breath. Said I will fight in the light till I give my final breath. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun? Growing old. Czy wiesz, czym dla Piotra jest Pasłęka? No, Pasłęka, wydaje mi się, że wiem. No, to jest oś jego życia. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun? Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun? Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Tak w ogóle ostatnio, pewno z racji upływających lat i sezonów, dotarło do mnie, że
Ta rzeka jest tak naprawdę osią mojego życia, bo wszystko, co się wydarzyło, no i na szczęście to były fajne rzeczy, bardzo fajne. To jest związane właśnie z tą rzeką. Najpierw przyjechałem tu na studia, no i zakochałem się w niej dość szybko, właściwie po pierwszym wypadzie na pstrągi, ale no później to była no ciężka choroba nieuleczalna, te pstrągi. W każdym razie Pasaria, czyli stowarzyszenie, które z kolegami zakładałem w 1988 roku, nadal istnieje i opiekuje się tą rzeką. Wszyscy to zrobiliśmy tych samych pobudek, po prostu kochamy tą rzekę. I tyle. Później, no jak już tu siedziałem, no to pracowałem jako naukowiec 5 lat w IRS-ie. Później byłem 2 lata strażnikiem na Posłęce rezerwatu. To było fajne zajęcie, tylko że mało kaski było, a ponieważ się ożeniłem i młody się pojawił, no to trzeba było poszukać lepszego pomysłu na życie i założyliśmy firmę, która się nazywała Salmo. Nie przypadkowo, tylko miała robić najlepsze woblery na świecie na pstrągi. No i w 1991 roku firma powstała Salmo, która zaczęła robić oczywiście woblery na pstrągi, tylko że ponieważ ambicje miałem dość duże, zdobyć świat, zawojować rapale i tak dalej, to szybko dotarło, że to nie mogą być tylko woblery pstrągowe, więc zaczęliśmy robić szczupakowe i różne inne. Całkiem fajnie to wyszło. Firma, no mogę powiedzieć, jestem dumny z tego, co zrobiliśmy, bo jest znana na całym świecie. W szczycie eksportowaliśmy do 43 krajów, więc nie ma takiej polskiej firmy. Nie tylko chyba z branży wędkarskiej. Kiedyś usłyszałem taką ciekawą sentencję, że z polskich brandów na świecie jest znana tylko Salmo i Wyborowa. I chyba coś w tym jest, No w najlepszym sezonie sprzedaliśmy 1 280 000. No mieliśmy w Stanach sprzedaliśmy parę milionów woblerów. Raczej w tym najlepszym czasie to mniej jak 3000 nie robiliśmy dziennie. We're asking for forgiveness, so forgive me for my faults. And I hope you never get this, but I sent it to your door. And I've crossed that Mississippi at least 3 times before. No, without your love, can't go back there no more. Said, oh no, without your love, can't go back there. Historia związana z początkami firmy Salmo, właściwie niekoniecznie z początkami firmy Salmo, z pierwszymi woblerami, które robiłem i później właściwie tak się zdarzyło, że złowiłem tego dużego pstrąga na jeden ze swoich woblerów. No i wszyscy jakby, którzy chodzili za pstrągami tutaj w okolicy, stwierdzili, że bez woblerów się nie da złowić dużych pstrągów, więc wszyscy zaczęli robić woblery. Ja zrobiłem pierwszego w 1982 roku pstrągowego woblera, oczywiście przed wyjazdem na pstrągi. Była taka historia, że z moim kolegą zachodziliśmy co jakiś czas do komisu w Olsztynie na ulicy Dąbrowszczaków. Głównie po to, żeby zobaczyć, jaki tam sprzęt się pojawia, bo pojawiał się wędkarski sprzęt. Okazało się, że wisiała tam marynarka damska, zrobiona z takiego materiału brokatowego. To było takie trochę ciemne, no ale miało tą nitkę srebrną i można tym było kleić pewnie z 1000 woblerów. No więc to było jako odkrycie żyły złota. I kupiliśmy tą marynarkę. Pani była trochę zdziwiona. 2 studentów, to nie było wcale tanie. No i my tacy napaleni na tą marynarkę, po prostu widać było, że strasznie nam jest potrzebna. I było głupio spytać, do czego właściwie wam chłopaki potrzebna. To taka kusa, marynarka, taka, nie wiem jak to się nazywa, takie coś do pasa, takie coś, nie? Żakiecik taki czy coś takiego. A mówimy, może zapakować wam, poskładać? Nie. My to tak zwinęliśmy, ale potem odeszliśmy kawałeczek na bok i przerwaliśmy, szef był wzdłuż plecu, więc na pół przerwaliśmy tą całą marynarkę. Kolega wziął swoją część do kieszeni, ja swoją. I pani, jak wychodziliśmy, to stała z otwartą buzią tak. Bo kupili marynarkę damską, przedarli ją na pół i poszli. Myślę, że na te woblery
łowiliśmy i złowiliśmy, dlatego że, jak mówiłem wielokrotnie, chociaż nie wszyscy wędkarze mi w to wierzą, ale siła przynęty w 50% jest związana z wiarą, jaką ma wędkarz, który jej używa. W związku z tym, jeśli sobie wyobrazimy taką korelację, że przynęta będzie bardziej skuteczna, jeśli będzie oklejona wstążką, to te przynęty były magiczne, one po prostu łowiły, bo my w nie wierzyliśmy. Oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, ale tak było. No. W 2016 roku drogi się rozeszły. Sprzedałem firmę angielskiej firmie Fox International. O czym marzę teraz? Zamknął się ten etap bardzo ważny, długi, fantastyczny, energetyczny dla mnie. Ale dobre jest to, że teraz będę mógł, może mam nadzieję, oprócz tego, że mam trochę więcej czasu dla rodziny, to jest też ważne, to będę mógł może zrealizować trochę marzeń związanych z rybami. No, w tym roku zrealizowałem jedno, byłem w Patagonii, fantastyczna wyprawa, połowiłem fajnych pstrągów. Parę osób na mnie liczy, że im pomogę, więc tak całkiem nie mogę się zająć wędkowaniem. Ale na szczęście mam pod nosem tą moją ukochaną pasłękę, która ciągle płynie. Weightlessness, no gravity. Were we somewhere in between? I'm a ghost to you, you're a ghost to me. A bird's eye view of San Luis. Oh, highway boys all sleeping out with the dirty mouths and broken strings. Other eyes are shining like the sea for you, the queen of San Luis. I'm a ghost to you, you're a ghost to me. A bird's eye view of San Luis. Cutting through the avenues, I'd always find my way to you. Beside the hook, the hammer lies. And fumbling round in the smoke, spending time chasing ghosts. Hold me down, child. Hold me down, child. California called you queen, with your golden hair and magazine. Were you somewhere in between, fast asleep, flying dream? I'm a ghost to you, you're a ghost to me. A bird's eye view of San Luis. I'm a ghost to you, you're a ghost to me. A bird's eye view of San Luis.
I'm a ghost to you, you're a ghost to me, a bird's eye view of San Luis. I'm a ghost to you, you're a ghost to me, a bird's eye view of San Luis. Tak, Piotrek zdecydowanie jest wizjonerem. Jego program przywrócenia naturalnego stanu Pasłęki, przywrócenie do pierwotnego koryta, no to jest naprawdę wielka wizja. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to są już ultrambitne rzeczy, ale jeżeli komuś ma się udać, to takie osoby jak Piotrek, która jest naprawdę na zabój zakochana w tej rzece. No i tak kurde. Pierwszy raz tutaj stanąłem nad tą rzeką i to nawet na tym odcinku, troszkę wyżej. Myślę, że to był maj 82 rok, więc bardzo dawno temu, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Już wiedziałem, że po prostu przepadłem. Ja tu często przyjeżdżałem, siadałem sobie, otwierałem sobie piwko i tak siedziałem godzinę w jednym miejscu i to jest coś pięknego. No, to nawet nie chodzi o te pstrągi tylko, ale właśnie o taki bliski kontakt z takim miejscem bajecznym. No ale tu wystarczy popatrzeć. No. Jeszcze 2 tygodnie i będzie tu raj po prostu. Jak mój kolega mówił, tylko usiąść i wiersze pisać. No. A Pasaria chodziła mi po głowie przez długi czas, żeby stworzyć taką grupę ludzi, która się zajmie opieką nad tą rzeką. No i spotkałem fajnych kolegów. Okazało się, że takich wariatów w Olsztynie jest więcej. Razem stworzyliśmy Pasarię w 1988 roku. Czyli w tym roku mamy 35-lecie. No i myślę, że cudów nie zdziałaliśmy, ale na pewno gdyby nie nasze prace, to obawiam się, żeby było dużo, dużo gorzej na tej rzece, bo no wyręczamy praktycznie Związek Wędkarski i RDOŚ, czyli Dyrekcję Ochrony Środowiska, która ma nadzór, ponieważ tu jest rezerwat przyrody. W wielu pracach składamy raporty do nich. No, jesteśmy taką czujką dla nich wszystkich wysuniętą, że tak powiem, w teren i pilnujemy tego. Nie tylko odławiamy ryby, prowadzimy przyżyciowe tarło, czyli nad rzeką pozyskujemy ikrę, mlecz, wypuszczamy tarlaki co roku, dostarczamy do jednego gospodarstwa, które te ryby trzyma oddzielnie z Pasłęki. Również pilnujemy presji, bo tutaj na tym odcinku mogą być tylko 2 osoby dziennie na 7 km rzeki. To nie jest zbyt duża presja. Oczywiście od lat wypuszczamy wszystkie pstrągi. Oczywiście od lat pilnujemy tarlisk, bo niestety zdarzają się chętni, żeby pstrągi łowić w tym czasie. No, myślę, że no i oczywiście ta nasza robota, nasza obecność nad rzeką też procentuje, że jesteśmy w stanie zauważyć różne niekorzystne historie. No. Jakieś zanieczyszczenia, oczywiście się zawsze zdarza, jakieś prace melioracyjne bez uprawnienia. Udało nam się parę rzeczy zrobić, takich no myślę, że istotnych, a najbardziej istotna to chyba było zmuszenie władz lokalnych do wybudowania nowej oczyszczalni tutaj na jednym z dopływów. Co jest kluczem do poprawy? No, planujemy taką wielką robotę. To jest moje wielkie marzenie od lat, żeby to tak mocno coś zmienić, tak wyraźnie coś zmienić. Tutaj, żeby było lepiej, jeśli chodzi o stan wody, no, to trzeba... poszedł. Ale to taki z 35. Trzeba przede wszystkim odciąć 2 jeziora, które przez lata były odstojnikiem właściwie ścieków i tych bytowych ze wsi, i tych rolniczych, takie, które spływały z pól. To wszystko płynęło do jeziora Łęguckiego, później do Isonga. I w jeziorze Łęguckim, które kiedyś było bardzo rybne, ja pamiętam 80 lata, była czyściutka woda, teraz na głębokości metra nie ma tlenu, więc to jest po prostu odstojnik ścieków. I on prosto potem, te ścieki w zasadzie, nie woda, płyną do Pasłęki, zanieczyszczają. Ale jeśli puścimy Pasłękę starym korytem, ominiemy te jeziora,
odetniemy ten odstojniki ścieków, pozwolimy jej się samooczyszczać, bo rzeka ma te zdolności naturalne do samooczyszczania, bo jest prąd, bo są zwały, jest tlenu więcej i tak dalej. Zwiększy się, różnica poziomów się zwiększy, bo obcinamy 2 jeziora, więc szybciej będzie płynęła, czyli szybciej się oczyści. To jest pierwszy krok, a potem oczywiście renaturyzacja odcinków, które są dawno temu zmeliorowane. Trzeba zasadzić drzewa, deflektory budować, żeby trochę pomóc rzece się oczyszczać i odzyskać to jakby starą wartość dla pstrągu. Powiedziałbym, że zarybienia są najmniej ważne. Ludzie widzą w tym jakiś, nie wiem, remedium na całe zło. Oczywiście, że pojawiają się te ryby, ale no, rzadko kiedy to musi być. Oczywiście zarybienia w teorii są super, to w praktyce jest trochę gorzej, bo jeśli gospodarz musi kupować, wydawać pieniądze wędkarzy na rybek, jest zobligowany do tego, zamiast te same pieniądze być może w tym miejscu przeznaczyć na inne cele, na przykład zbudować tarliska, na przykład walczyć z zanieczyszczeniami, na przykład obsadzić drzewami brzeg rzeki, żeby stworzyć po prostu środowisko dla pstrąga. To nie ma wyjścia. Wpuszcza te ryby, one są szybko odławiane, albo spływają, albo zdychają i to jest takie błędne koło. Ale tworzy się jeszcze taki niebezpieczny związek między gospodarzem a producentem. I tak naprawdę niestety ludzie są ludźmi i lubią czasami zawinąć trochę kaski. No wiemy jak to jest. No po prostu jeśli można, to kradną. No, ja nie mówię, nie pokazuję palcem nikogo, ale jeśli się stworzy taki system, który jakby namawia ludzi, czy skłania ludzi do takich nadużyć, to tak będzie. Więc trzeba absolutnie unikać zarybień, przeznaczyć całe siły zupełnie w inne miejsca. Zarybienia ok, ale nie tylko i nie przede wszystkim. Zaczęliśmy projekt z tarliskami chyba z 7 lat temu i do tej pory kwity załatwiamy. To jest wszystko chyba. I went out walking through a blizzard night with my warm head humming like the old street light. And my mind was working with a vibrant scene. And my mind was working. Chodź tu pięknisiu. I put my cold feet to the violet. I was 4 pints deep before I hit prison. And my mind was working Jest with taki a koło 40. Yes, my mind was working Piękny. with a vibrant scene. To the street I went, music in my head. I was still blowing, I was going like Z zarybień czy nie z zarybień? Nie. W takim razie. Nie. Raczej nie, no miał płetwę tłuszczową. Nie? Teraz jest wiedza na temat, jak zrobić woblera, to jest pewnie z 1 000 000 tutoriali w internecie, nie? Więc pod tym względem jest łatwiej. Natomiast konkurencja jest ogromna, więc trzeba zrobić coś wyjątkowego, trzeba być oryginalnym. Więc jaka jest recepta? Zawsze taka sama. Bardzo, bardzo dużo pasji, dużo pracy, no i trochę farta jeszcze. Wszyscy, którzy chcą łowić na Pasłęce, powinni wiedzieć, że to jest rezerwat przyrody. Trzeba mieć zezwolenia tutaj na wejście do rezerwatu, bo grzybów nie wolno zbierać, nie wolno wchodzić w ogóle do rezerwatu osobom nieuprawnionym, a osoba uprawniona to jest taka, która posiada zezwolenie od konserwatora przyrody, imienne zezwolenie. W myśl ustawy, o której wspomniałem, która powoływała do życia rezerwat, jest 200 zezwoleń na rok i więcej nie może być. Staramy się to kontrolować oczywiście, ale my jesteśmy jakby ciałem doradczym i wspierającym i Dyrekcję Ochrony Środowiska i Związek Wędkarski, który jest dzierżawcą wody. Jestem wiceprezesem do spraw ochrony rzeki. Do kontroli dysponujemy przede wszystkim kamery, tak? System monitoringu mamy, kamery są ukryte na całym odcinku praktycznie. Powiadomienia, jeśli ktoś jest niepowołany, od razu przychodzi powiadomienie, kilka osób ma do tego dostęp. Mamy tak, dron to jest wysokiej klasy dron, ma termowizję, straż ma też te noktowizory, tak. Jeździmy po prostu, jesteśmy nad rzeką, cały czas ktoś jest nad rzeką. Mamy w Pasarii tutaj grupę ludzi naprawdę, którzy zajmują się zawodowo rybami, dlatego staramy się tutaj robić to świadomie, czy zarybienia, chcemy wiedzieć, co się dzieje z tymi rybami, które wpuszczamy, czy one przeżywają, czy spływają.
No, robimy szereg jakichś takich rzeczy, żeby ta nasza działalność tutaj była jak najbardziej świadoma. Mamy członków stowarzyszenia, tam kilkadziesiąt osób. Wszyscy ludzie muszą pracować na rzecz rzeki, tak? Między innymi jednym z takich zadań, z takich dni do odpracowania to jest właśnie ochrona czynna. Duże wsparcie mamy od okręgu PZW w Olsztynie, tak? Tam jest straż społeczna rybacka. Bardzo nam pomagają, jeżdżą, często pilnują rzeki. No, lubię Piotra, pewnie, że lubię. No, szanuję za to, co zrobił tutaj dla Pasłęki, co robi. Może nie ze wszystkim się z nim zgadzam, ale jest jednak takim naszym tutaj, no, dużo zrobił, tak, dla tej rzeki. Widać tą pasję jego do tej rzeki. Zaraził tą pasją wiele ludzi tutaj. Zrzeszamy grupę pasjonatów, którzy tutaj, tak myślę, że są świadomi tego, gdzie łowią, jak dużo pracy trzeba włożyć w to, żeby było to, co jest tutaj, tak. To się nie da po prostu. Mamy tą świadomość, że nikt za nas tego nie zrobi. Tak? Jak chcemy mieć dobrze, to musimy biegać przy tym, pracować, poświęcać swój czas, swoje środki. No nie ma innej metody. Myślę, że to jest w ogóle przyszłość wędkarstwa w naszym kraju, że ludzie powinni się jednoczyć i swoją pracą budować coś. No i co, biorą te ryby? Różnie, jak to z rybami. Raz lepiej, raz gorzej. Czasem można i 10 wyjść na 0 zaliczyć, tak? To jest Pasłęka, znaczy rzeka z tego jest znana, że uczy pokory. Mimo wszystko no, te przynęty będą zawsze miały dla niego szczególne miejsce w jego sercu. Już, no, nie, ale abstrahuję też od tego faktu, że to są bardzo dobre przynęty. Bardzo dobre. So send down your wings and let them bring me to you. You know I'm standing at the station, ready to go. Oh, big old aeroplane, I'm trusting your soul. Get on up, big bird, to my baby love. Get on up, big bird, to my baby love. Get on up, big bird, 'cause I got to make it there. Pudełko Piotra Piskorskiego. No dobra, po znajomości, tylko nie mów nikomu. Dobrze. Najczęściej jak wobbler, no to jest miną szóstka tonący, to jest taki specjalny kolor, który kiedyś firma zrobiła w uznaniu moich zasług. Chodzi mi o kolor, taki jest właśnie delikatna okleinka brokatowa. Zbroję haczykiem pojedynczym na ogonie i kotwiczka na brzuchu, troszeczkę większa niż w oryginale. Oczywiście zagięte groty, zadziory, żeby niepotrzebnie nie za bardzo kaleczyć ryby. Tutaj mam jeszcze parę, że tak powiem, twardych przynęt. To są jeszcze generalnie szóstki miny. No. Bullhead na głębsze miejsca, głowacz z długim sterem. To jest fajna rzecz, Fanatic na taką wodę metrową, nie za głęboką, pływająca przynęta, która dość ostro pracuje. Czasami zakładam obrotówkę z triperkiem albo z twisterem. Bez wyjmowania, wiesz? Bez. No. Wahadłówki też się sprawdzają, to jest bardzo fajna wahadłówka Polspingu. Na niej już miałem parę rybek. No i oczywiście miękkie przynęty. I tutaj mamy dwa pudełeczka, gumki. To są ripery 7 cm przeważnie, 5-7 cm. Czasami mniejsze, o takie coś to jest, jak żerują na cierniku pstrągi, to bardzo delikatnie pracuje, ale też trzeba pamiętać, że cierniki generalnie no nie machają ogonem, w każdym razie mniej niż płotki czy jelce, które często też padają ofiarą pstrągów. No więc ciernik, delikatne takie ruchy ogonkiem, bardzo delikatna główka, lekka, to też
To jest raczej do spławiania. Można tylko tak delikatnie szarpnąć, żeby on ogonkiem zamachał. Kejtech. To jest dla mnie rewelacja. Też do takiego twitchowania. Niesamowicie to wygląda w wodzie. No i klasyczne riperki. A oprócz tego jeszcze jiggy, którymi dość często łowię, idąc przede wszystkim w górę rzeki. No i tutaj jest część moich jigów. Te częściowo to są moje jiggy, sam je robiłem, częściowo kupione od takich malutkich, które też mają imitować ciernika. Pół grama główka. No do większych, o takich, na przykład jak tutaj, nie? To są jiggy robione przez firmę KN Baits and Flies Krystiana Niemego, które absolutnie mogę polecić, bo są naprawdę świetne. Jak odkryłem go w internetach, to już mi się nie chce samemu robić tych jigów, bo są naprawdę te rzeczy bardzo dobre. Czasami łowię na streamera, tak jak tu na przykład jest streamer, muchowy streamer, i doczepiam mu główkę, taką czeburaszkę wolframową. Też można tak łowić. Trochę gorzej oczywiście to się prezentuje niż streamer podany z muchówki, bo ma taką tendencję do takich ruchów dziwnych. No, żadne stworzenie w naturze nie ma takich ruchów. Raczej poruszają się te wszystkie potencjalne ofiary pstrągów w ten sposób, równolegle do dna. Nie robią takich ruchów, więc to jest błąd raczej. Tutaj są fajne też o, takie larwy z gumka, odrobina włosia przy haczyku na trzonku, po to, żeby ta przynęta daleko można było nią rzucić, ale jednocześnie ma taki kołnierz, który działa jak spadochron, tak na przykład jak tutaj też. O, jak tutaj też. Taki jakiś syntetyczny glutek, ale ma kołnierz. Myślę, że to jest sierść zająca. Ta główka jest dość duża, czyli to szybko tonie. By tonęło szybko, gdyby nie miało tego kołnierza. Czyli można daleko i precyzyjnie rzucić, a jednocześnie opad jest bardzo wolny. I to jest kluczowe moim zdaniem, jeśli chodzi o pstrągi, żeby przynęta zachowywała się naturalnie, czyli dryfowała z nurtem. Mniej więcej na taką samą, cały czas taką samą odległością od dna. Żeby płynęła właśnie z tą główną strugą wody. Bo większość pokarmu pstrąga właśnie tak się zachowuje. I cała tajemnica. Ja myślę, że koledzy z Wildfish Stories niosą ze sobą tak pozytywne fluidy, że po prostu ryby nie mają wyjścia i biorą. Bo ja tego nie rozumiem. To zawsze jak była kamera nad wodą, to nic nie brało. A tutaj po prostu jest, no, moim zdaniem wydarzenie, tak? Fajnie, że się udało, ale to nie jest tak zawsze. Naprawdę uwierzcie mi, że jest dużo trudniej. Trzeba każdą rybę wypracować, wychodzić. Tą rzekę trzeba bardzo dobrze poznać. No i pokombinować, sporo pokombinować. Moim zdaniem więcej niż na innych wodach pstrągowych. Także nie jest łatwo. No. My tylko 500 za dzień jak coś. Że jesteście towarzyszami nad wodą. I wtedy się ryba bierze. No to jest jakieś rozwiązanie, jest jakaś opcja. Za dobrą energię po prostu. Tak. Chodźmy coś złowić.